Cześć i czołgiem. Dzisiaj powiemy sobie o plecakach, ale takich minimalistycznych, czyli powiedzmy sobie do 25 litrów. Kiedy wybieram taki plecak, to chciałbym, żeby on był jak najbardziej uniwersalny. Nie będę przecież kupował dwóch małych plecaków, czyli jeden do wypadów jednodniowych w teren, a drugi do wypadów na miasto. To by było bez sensu. Chciałbym, żeby ten plecak był właśnie w miarę uniwersalny, no bo przecież i tak nie będziemy do niego wpychać śpiworów, namiotów, więc nie musi być on wyposażony na przykład w pas biodrowy. Fajny, stylowy, marki Highlander i jest to, co ciekawe, plecak przeznaczony do przenoszenia elektroniki. Typowy plecak na laptop. Mamy tutaj kieszeń na komputer, jeszcze są metki, tak więc to nie jest recenzja, to jest taki pierwszy przegląd. Dzisiaj zdecydujemy sobie, który spośród tych plecaków będę testował na przestrzeni roku kolejnego, później pojawi się recenzja po roku. Otwieramy tę klapę, ona jest oczywiście zapinana na zamek i mamy głęboką, główną kieszeń. Ale nie możemy sobie rozpiąć tego plecaka na całej długości, otworzyć, rozłożyć go, tak jak plecaki właśnie typowo turystyczne, tylko właśnie to jest głęboka kieszeń, no i ma to oczywiście swoje plusy. Przede wszystkim nie ma tutaj zamka na całej długości, który gdzieś by wilgoć przepuszczał do tej elektroniki, która tutaj będzie umieszczona, bo to jest materiał hydrofobowy. Oczywiście nie ma tu jakiejś membrany, to nie jest materiał, po którym możemy lać wodą, natomiast jeżeli jakaś mrzawka nas dopadnie, to ta woda nie powinna w niego wsiąkać. Takie wypady jednodniowe to zwykle są właśnie wypady, gdzie robimy zdjęcia, nagrywamy filmy. Do takiego plecaczka jak najbardziej można wszystko pomieścić. Kamerę do głównej tutaj przegrody, a na przykład telefon już do tej szczytowej, jeżeli nie nosimy go przy sobie. Jeżeli natomiast nosimy przy sobie telefon, to ja najczęściej umieszczam tutaj zapasowe baterie albo latarkę, coś, co chciałbym mieć pod ręką od razu, więc nie muszę otwierać całego plecaka, tylko po prostu odpinam tę kieszeń, sięgam. Zamki metalowe, wyglądają na solidne, nic tutaj nie ma prawa się raczej zerwać, całkiem mocno mogę otworzyć, zamknąć. Kieszenie boczne z siatki elastycznej. Zaraz zobaczymy, czy mój termos się tutaj zmieści. Standardowej wielkości kubek termiczny, taki termosokubek, ten akurat marki Highlander. Zobaczymy, czy się pomieści. Bez problemu, nawet nie trzeba jakoś na wcisk go tutaj umieszczać. Pasuje, na pewno nie wypadnie. Szczególnie coś z wrażliwym ekranem, więc na przykład tablet możemy umieścić w tej przegrodzie. Jest całkowicie osobna, również dużych rozmiarów. I co ciekawe, tutaj tył jest miękki, jak również miękki jest przód. Tu jest takie wypełnienie piankowe, czyli możemy umieścić coś, co jest wrażliwe na zgniecenia, na przykład tablet. No ale również mniejszych rozmiarów laptop, również laptopa możemy umieścić tutaj. No ale jeżeli wybieramy się na wyprawę taką właśnie w teren typowo, na spacer jednodniowy, no to tak samo przecież do tej kieszeni głównej możemy umieścić wszystko, co jest nam potrzebne, łącznie z prowiantem. Tutaj w tej przegrodzie możemy umieścić system hydracyjny. Tutaj mamy przecież nasze elastyczne kieszenie na bidon, na termos. Z kolei te kieszenie są odpinane, te panele, i mamy tutaj dodatkowe jeszcze kieszonki, na przykład na jakieś batony. Więc jest to plecak naprawdę uniwersalny, zarówno na wypad jednodniowy, czy to w góry, czy to do lasu, jak i plecak do miasta, gdzie zabierzemy ze sobą komputer, na przykład do pracy. Z drugiej strony, no standard. Szelki szerokie, na pewno nie będą się wrzynać. Regulacja w takim zakresie, jaki jest on wystarczający w małych plecakach, bo oczywiście, jeżeli byłby to duży plecak, no to chcielibyśmy tutaj jeszcze pas biodrowy, chcielibyśmy regulację wysokości tutaj tego systemu nośnego. Natomiast w takich malutkich plecakach jest to jak najbardziej wystarczające i warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się tutaj z tyłu. Mamy poduszki, więc ten tył nie jest płaski całkowicie, a to zapewnia cyrkulację powietrza pomiędzy plecami a plecakiem, dzięki czemu te plecy się nie pocą, a przynajmniej nie pocą się w takim stopniu, w jakim pociłyby się, gdyby to wszystko było tutaj równe.
Tak więc moim zdaniem bardzo fajny plecak i szczerze mówiąc chciałbym go testować dłużej, ale zobaczmy jeszcze kolejne propozycje z dzisiejszego odcinka. Może sobie odwiesimy tutaj na wspaniałym wieszaku zmontowanym przez panią operator. To była propozycja marki Highlander, teraz propozycja Texara. To również plecak, który możemy z powodzeniem użyć jako plecak miejski, jak i jako plecak w teren. Krój taki, jak widać, typowo taktyczny, militarny, system MOL, dzięki czemu moglibyśmy tutaj jakieś dodatkowe moduły przypinać, ale umówmy się, kto to robi? W zasadzie nikt, jeżeli chodzi oczywiście o takie małe plecaki. Natomiast jeżeli chodzi o sam design tego plecaka, no to przedstawia się całkiem ciekawie. Zacznijmy może tym razem od systemu nośnego. Pas piersiowy, tego chyba brakowało w tym plecaku. Owszem, brakowało. A to jest jednak fajna rzecz, że możemy sobie złapać te szelki, ramiona razem, nie rozjeżdżają nam się, nie zsuwają, więc jak najbardziej tutaj na plus ten pas piersiowy. Nie ma pasa biodrowego, ale tak jak już mówiłem, nie jest on konieczny w tak małych plecakach, gdyż po prostu nie wyładujemy ich tak ciężkimi rzeczami, żeby on był potrzebny, żeby była ta konieczność przenoszenia ciężaru na biodra. No i zajmijmy się samym plecakiem. Ta kieszonka górna tutaj, wyściełana, popatrzcie, polarem, więc jest ona bardzo miękka i co bardzo ważne, możemy tutaj bez żadnych obaw umieścić na przykład telefon, urządzenie z ekranem i nie tylko nie ryzykujemy tym, że ono nam się gdzieś zgniecie, potłucze, ale również tym, że nie powstaną żadne zarysowania. Tutaj mamy taki klasyczny organizer, więc albo jakieś krzesiwka możemy sobie tutaj umieścić, albo jeżeli używamy tego plecaka w mieście, no chociażby długopisy. Organizer, jaki jest, każdy widzi. Tutaj mamy jeszcze zamek, dodatkowa kieszeń. No masa małych kieszonek, przegródek, również tutaj kieszonka siateczkowana. To już kiedyś mówiłem, że ja używam takiej kieszonki, żeby coś wysuszyć zwykle, więc jeżeli mam lekko wilgotną korę brzozy, umieszczam tutaj, niech ona sobie tę wilgoć gdzieś odda do tego plecaka. Szczególnie można to zrobić w ten sposób, że układamy tutaj korę brzozy, gdzieś tutaj jakieś ręczniki papierowe, niech te ręczniki papierowe wchłoną wilgoć z kory. Też mamy tutaj do czynienia z plecakiem, który nie otwiera się na całej długości, tak jak na przykład ten tutaj duży plecak, on widzicie, o spoiler, co będzie następne, ale jest tyłem, więc nie widać. On się otwiera prawie że na całej długości, prawda? Natomiast te małe plecaki tutaj dzisiejsze, one się otwierają tylko troszeczkę. No ma to swoje plusy, nic nam stąd na pewno nie wypadnie przypadkiem. Możemy umieścić laptop w tej kieszeni. Tutaj nie sugerujcie się tym, że widzicie, że ta kieszeń jest tak jakby niska, więc może 15-calowy laptop się nie zmieści, prawda? No otóż się zmieści, bo jeżeli umieścimy go tu, to jego szczyt wchodzi, o widzicie, tutaj pod to. Ta kieszeń idzie wyżej jeszcze. A tutaj na dole coś mamy? Tak, mamy coś jeszcze na dole. Dodatkowa kieszeń, również z siateczką. Tutaj umieściłbym na przykład mokre skarpety, żeby je wysuszyć. No, wilgoć nie będzie tutaj przeszkadzać pozostałym elementom ekwipunku, natomiast gdzieś tutaj na dole można tę mokrą bieliznę umieścić. Nie tyle, żeby przesuszyć, co po prostu, żeby ją przetransportować bez zawilgocenia reszty ekwipunku. Plecak prezentuje się całkiem ciekawie, no ale jak każdy ma swoje minusy. Minusem w tym plecaku był na pewno brak tutaj tego paska piersiowego na szelkach. Natomiast tutaj widzę, że minusem jest sam tył plecaka. Popatrzcie, nie ma tutaj tego profilowania, jaki był u Highlandera. Nie ma tych gąbek, które sprawią, że będzie przepływ powietrza pomiędzy plecami a plecami plecaka. No widzicie, tu jest wszystko raczej płaskie. Są jakieś wyżłobienia, no ale nie łudźmy się, że one zapewnią nam cyrkulację powietrza odpowiednią. Więc na pewno gorzej plecy będą w przypadku tego plecaka oddychać. No ale cała reszta jest jak najbardziej na plus, szczególnie ta wyściełana polarem kieszonka, ten organizer tutaj, pasek piersiowy, to wszystko jest na plus. Tak więc mamy już dwa takie plecaczki, a tego też sobie powiesimy. No, proszę, już się trzyma. Czas na propozycję od marki Miltek.
Ten plecak jest całkowicie inny od dwóch poprzednio prezentowanych, a to dlatego, że on ma w zasadzie chyba tylko jedną dodatkową kieszonkę, albo nawet dwie. Tutaj na szczycie, na klapie, prosta kieszeń na zamek. Z drugiej strony to samo, to jest chyba ta sama kieszeń, tak, z dwóch stron dostępna, więc ma jedną dodatkową kieszonkę. A tak poza tym klamry otwieramy, wysuwamy komin, tutaj również na stoper, rozszerzamy to i co? Prosty worek, po prostu to jest plecak w formie worka, więc w przeciwieństwie do tych, gdzie jest dużo kieszonek różnych funkcjonalnych, tutaj wszystko wrzucamy jak do przysłowiowego wora, zasuwamy na sznurek, pyk, zapinamy na klamry, mamy tę dodatkową kieszonkę z jednej, z drugiej strony. Bardzo prosta rzecz, plusy, jakie tutaj widać na pierwszy rzut oka, a raczej czuć, to jest na pewno waga tego plecaka. On jest zdecydowanie najlżejszy spośród dzisiaj prezentowanych. Za chwilę będzie jeszcze lżejszy, no ale no już mogę powiedzieć, bo to ja będę was trzymał w niepewności. Plecak dla dzieci, malutki, więc on jest jednak lżejszy, chociaż niewiele lżejszy tak naprawdę. To jest malutki plecaczek dla dziecka, które wybiera się z nami w teren, bo to jest typowo taki trekkingowy plecak, również ma powłokę hydrofobową. Kieszonki na jakieś malutkie bidoniki tutaj z dwóch stron. Tutaj możemy gdzieś jakąś kurteczkę złapać, zaciągnąć. Główna komora, widzicie jakie to jest wszystko wyścielane czymś hydrofobowym albo nawet wodoodpornym, gumowanym. Mamy otwór na rurkę z systemu hydracyjnego. Tutaj jakiś mały system hydracyjny możemy umieścić, więc jak najbardziej funkcjonalny plecaczek dla dziecka. Wracamy do naszego wora, bo widzę, że tutaj jest jeszcze jedna kieszeń. Ale to nie jest kieszeń, to jest po prostu boczny dostęp do komory głównej, więc nadal, jak widać, jest tutaj tylko jedna kieszeń w klapie. Spód z bardziej wytrzymałego materiału, sztywniejszego. Oczywiście te plecaki nie są z kordury, żaden z nich. To wszystko to jest poliester z jakąś tam powłoką hydrofobową. No i ma to też również plusy, bo mówi się, że o, kordura to wytrzymałe, super. Tylko że nie bierze się pod uwagę tego, że plecaki z kordury są zwyczajnie ciężkie. A jeżeli my chcemy mieć plecak na jednodniowe wypady albo w miasto, to chcemy mieć coś lekkiego na plecach, a nie ciężkiego klocka. I tutaj naprawdę jakaś wielka wytrzymałość nie jest tam potrzebna. Wytrzymałe plecaki to powinny być te wyprawowe, większe. Tutaj rzeczywiście skłaniałbym się ku lżejszym materiałom. Natomiast nieszczególnie wybrałbym ten plecak. No to jest worek, jak już widzieliście. Wór, można sobie zajrzeć kamerą. Proszę bardzo. No i tyle. I tak naprawdę napcham tutaj rzeczy, napcham. No i za każdym razem muszę szukać, gdzie to jest, przegrzebywać się przez to. Niektórzy tak lubią, niektórzy lubią mieć wszystko razem. Właśnie pani operator się tutaj śmiała, że ona jest tą osobą, która lubi wszystko wrzucić do jednej komory i później sobie tak szukać. No, też się z tym spotkałem, że niektórzy wolą, że wszystko jest razem i łatwiej rzeczywiście znajdą coś w tym bajzlu, no taka typowa kobieca torebka, prawda? To było szowinistyczne. Po prostu jak ktoś lubi wory, to jest plecak dla niego, a że tradycją jest, że w większości odcinków na tym kanale jakiś wór się pojawia, no to chociaż tutaj nie ma takiego klasycznego, no to mamy plecak w postaci wora. No i tyle. Dodatkowa kieszonka z tyłu, jak to wygląda? Cienkie dosyć te szelki są. No przez to plecak jest lżejszy, no ale jednak no przynajmniej jakaś pianka tam jest w środku, więc one nie powinny się wrzynać. Co ciekawe, jest tutaj taki niby pas biodrowy. Co prawda to nie jest ten miękki, który będzie nam się tutaj na biodrach opierał, no ale możemy sobie w biodrach złapać, żeby ten plecak nam nie latał. Natomiast moim zdaniem bardziej niż ten pas tutaj przydałby się pasek piersiowy w takim plecaku. No ale okej, niech będzie. Ja tutaj tylko pokazuję, o co chodzi z tym plecakiem, bo przecież jeszcze go nie testowałem i myślę, że będę go testował na samym końcu. Skupiłbym się jednak na tych plecakach. Zdecydowanie nie jest to plecak w moim stylu, ten miltekowy.
chociaż stylizowany na taki dawny styl, prawda? Taki worek leciutki jest, na pewno to jest jego plus, minus, że znowu nie ma tutaj żadnego profilowania na plecach. No dobra, nie będę tutaj się rozpisywał na jego temat. Mamy też plecak dla dzieci, już pokazany. Zostają te dwa plecaki. No i teraz decyzja w komentarzach. Który z tych plecaków powinienem intensywnie testować w ciągu najbliższego roku i po roku przedstawić recenzję właśnie po roku. Plusy, minusy plecaka, no bo jak wiadomo, dwóch naraz całkowicie nie przetestuję. Oczywiście będę zabierał oba na różne wyprawy, no ale jeden siłą rzeczy chciałbym zabierać częściej, tak żeby go jak najmocniej przetestować. Dajcie znać w komentarzach, który z tych plecaków testować. Próbowałem się napić herbaty przed nagraniem tego odcinka. Próbuję teraz, no i cały czas nie mogę, bo jest tak gorąca, więc kubek spełnia swoje zadanie. Z Highlandera, to nowość w ofercie sklepu Millward. Jak widzicie, mogę pić tutaj bezpośrednio, to jest plastik, więc się nie poparzę, no poparzę się samą herbatą. Uszczelka, zakręcamy. No a jeżeli chcemy nalać do tego termosobidonu, termosokubka termicznego, jak zwał, tak zwał, odkręcamy kolejny pierścień przykrywki, no i mamy wlot. Widać kolorystyka typowo jesienna. No i spełnia swoje zadanie jak najbardziej. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym myślę, że przyjdzie czas na gadżety przypadające na miesiąc listopad. No i teraz dajcie znać w komentarzach, jakie gadżety chcielibyście zobaczyć. Czy całkowicie losowe, czy może coś związanego z nadciągającą, jakby nie patrzeć, zimą. Czapka, ogrzewacz do rąk. A może całkowicie losowe rzeczy, może bardziej nastawione na odzież, a może bardziej nastawione na jakieś małe pierdółki. Dajcie znać w komentarzach, czego oczekujecie po serii gadżety. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.